Ponownie witam Was w naszej podróżniczej serii, w której testujemy asortyment ze sklepu Millworld. Dziś zapraszam Was na kawę w urokliwym miejscu, mało znanym, a właściwie całkowicie nieznanym, dlatego że pamiętam to miejsce z dzieciństwa. Zabierał mnie tutaj ojciec. Leży ono na obrzeżach naszej wsi. No i właściwie nikt tak naprawdę go nie zna. Jest to kilka mostów kolejowych, pamiętających jeszcze czasy II wojny światowej. Niegdyś całkowicie zrujnowane, teraz lekko przebudowane, właściwie odnowione po to, żeby się nie zawaliły, dlatego że linia kolejowa, która tutaj nad nimi przebiegała i przebiega nadal, wciąż jest czynna. Zobaczcie, no w takim starym stylu mostów się już nie buduje. Ten most odbudowany, jak widzicie, nieco, bo też tutaj jego wnętrze wciąż się sypie. Odbudowano ten most na tyle, żeby po prostu się nie zawalił. Pójdziemy sobie teraz dalej. Wejdę na nasyp kolejowy i ruszymy dalej do mostu, który wygląda już znacznie lepiej niż ten. Nie mówię tutaj o jego jakości, stanie technicznym, ale o położeniu. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Tam wypijemy sobie kawę, dlatego że użyję sprzętu ze sklepu Millworld do zaparzenia tej kawy. Mamy bardzo ciekawe urządzonko, zobaczymy jak ono działa. Następnie na sam koniec odcinka ruszymy do trzeciego mostu, z którym wiąże się lokalna legenda, w której, tak mi się wydaje, jest ziarno prawdy. Krzaczory, czyli to co lubię najbardziej, pokrzywy. Tak jak mówiłem, linia kolejowa wciąż jest czynna, dlatego muszę uważać, żeby znienacka gdzieś tutaj pociąg nie nadjechał. No, mam sprawę ułatwioną w ten sposób, że nie ma tutaj żadnych zakrętów. Pociąg będę widział z daleka, jeżeli nadjedzie. No i też nie muszę iść zbyt daleko. Ten most jest no kilkaset metrów stąd. Później następny tak samo. Także idziemy do tego najładniej położonego mostu. Miejsce stało się jeszcze bardziej niedostępne niż za czasów mojego dzieciństwa. Ten most jest tam, pod nami. Natomiast, jak widzicie, krzaczory takie, że nie sposób zejść na dół. Zazwyczaj schodziłem tędy. Ale tutaj mamy morze pokrzyw przeplatanych jeżynami. Jeżeli mamy przed sobą takie gęste krzaczory, to jedyną metodą jest stawiać wysoko nogi, z góry je przydeptywać. Jeżeli są to takie chaszcze właśnie gdzieś do pasa, to ta metoda sprawdza się najlepiej. Pomagamy sobie nogami, przydeptujemy jednocześnie patrząc na co stajemy, bo jeżeli tam gdzieś będzie dziura, a my będziemy przydeptywać krzaki, które nam zasłaniają tę dziurę, to możemy do niej wpaść. I jestem zablokowany. To jest właśnie to. To nie jest kwestia tego, że boję się wejść w pokrzywy, żeby się nie sparzyć. Chodzi o to, że one zaplątują się o siebie, tworząc taką barierę, której jak widzicie nie mogę pokonać. Także jestem już na koniec. Tu jest już pole, a nie mogę stąd wyjść, bo zielsko mnie trzyma. A nie mogę też za mocno szarpnąć, bo tam są jeżyny. I wtedy mogę się solidnie pokaleczyć. Także nogi do góry przydeptuję i w ten sposób wychodzę. No i mamy most. Kolejna ściana roślinności do pokonania, ale most już widać jego zarys. Przedostanę się tam i nagrywamy dalej. Próbowałem obejść tę ścianę roślinności, no ale chyba nie ma innego wyjścia jak podążać rzeką, zupełnie jak w Amazonii. Rzeki są tam najlepszymi drogami, najmniej zarośniętymi. Także nie ma wyjścia, nie będę się już bawił w zdejmowanie butów. Ponoć zdrowo jest poparzyć się pokrzywami, także będę bardzo zdrowy po nagraniu dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj kolejne pokrzywy, ja idę rzeką. No i tak, proszę bardzo, noga do góry. Przydeptujemy to. Lepiej przydeptać niż się przeciskać, przedzierać przez to. No niestety, most zatracił swój dawny wygląd. Tu wszędzie były cegły i to te stare przedwojenne cegły. Wszystko wzmocnione,
No po to, żeby pociąg mógł bezpiecznie górą przejechać. Tutaj wszędzie były kamienie. Duże kamienie, które teraz zostały jakoś dziwnie poukładane przy brzegu. To koryto zostało trochę oczyszczone, przez co nie przypomina już górskiego, tak jak wtedy wyglądało. Wyglądało to jak po prostu potok górski przepływający pod mostem. Zmieniło się sporo niestety. Wszystko zarosło, dlatego że tutaj tych krzaczorów nie było wcale. A tam, widzicie tę linę? To jest huśtawka, właściwie pozostałości huśtawki, którą zawiesiłem tam no jakieś 16 lat temu. Ten stok tutaj był łysy, wystarczyło się rozpędzić z nasypu kolejowego i huśtawka leciała sobie tutaj wysoko nad rzeką. Jeszcze sprawdzimy sobie ten ostatni most. Ten ostatni jest najtrudniej dostępny. Tak, może być coś jeszcze trudniej dostępnego niż ten most. A skoro jest najtrudniej dostępny, to prawdopodobnie nie został aż tak odbudowany. Być może nie został ruszony wcale. O tym się przekonamy, bo też z tamtym mostem wiąże się legenda. No ale na razie usiądę tutaj, no i zaparzymy kawę, tak jak mówiłem. Jak przyrządzić kawę w terenie? No wydaje się to być banalnie proste. Wystarczy zagotować wodę na ognisku, nasypać kawy, zamieszać, mamy kawę, prawda? No ale są koneserzy, którzy lubią kawę zaparzyć sobie na przykład metodą ciśnieniową, dzięki czemu no, nie uświadczymy w tej kawie chociażby fusów. Takie sprytne urządzonko pozwala nam na zaparzenie ciśnieniowe, zaparzenie kawy w terenie, po prostu, no bo jak widzimy jest kompaktowe. No ja tutaj ogniska nie będę rozpalał. Wziąłem wodę w takim oto termosie Clean Canteen. I co ciekawe, ten termos trochę różni się od klasycznych, o nim sobie dzisiaj również opowiemy. Jak widzicie, ma kształt takiej trochę butelki, to znaczy ten wlot jest tutaj zawężony. Wystarczy, że odkręcimy ten korek i możemy pić bezpośrednio z takiego bidona. Nie musimy się bawić w te kubeczki, które są na górze zazwyczaj w termosach, nalewanie do tego kubeczka. Po prostu pijemy tyle, ile chcemy, prosto z gwinta, zakręcamy, idziemy dalej. Także pod tym względem ten termos jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj informacja, że 24 godziny gorący napój wytrzyma w tym termosie, natomiast zimny 90 godzin. Testowałem ten termos razem z ojcem w górach, w czeskich Sudetach, w Wiesennikach. Po odkręceniu tego termosu woda nadal była przyjemnie chłodna, zimna, tak jakby wyciągnąć ją dopiero co z lodówki. Termos spełni swoje zadanie w górach. Natomiast tutaj jakieś 3 godziny temu nalałem wrzątku. Wszystko fajnie, ale jak to ustrojstwo działa? Po kolei odkręcamy tę część i tutaj wsypujemy kawę zmieloną już. Nie żadną tam rozpuszczalną, prawdziwą kawę zmieloną. Do tego koszyczka można spokojnie zasypać po brzegi. To wędruje tu do środka. Ważne, żeby wszystko było idealnie spasowane, żeby nie siadło jakoś krzywo. No i zakręcamy, wkręcamy taki wkład z kawą. Teraz odwracamy do góry nogami i odkręcamy dno. Para wodna się unosi, także woda zachowała swoją temperaturę. Teraz no się najlepiej położyć ten zbiorniczek z wodą, żeby się nie sparzyć. No i teraz, kiedy on leży, to wkręcić sobie spokojnie. Kawa poleciała z jednej strony, z drugiej strony gorąca woda. Ustawiamy całość wodą do góry, dlatego że woda będzie tutaj pod wpływem ciśnienia przeciskać się przez kawę, no i kawa będzie się sączyć tędy. Teraz tak, tutaj jest pompka, widzicie? Wystarczyło przekręcić tylko, wyskoczyła. No i musimy sobie to pompować. Kilka takich pompnięć i teraz ważna uwaga, bo co zauważyłem, jeżeli teraz zaczniemy szybko pompować, to może ta kawa lecieć trochę wodnista. Ja robię to w ten sposób, że właśnie kilka takich pompnięć, pierwszy raz coś tutaj pociekło i teraz czekam chwilę. Minutę, dwie, żeby ta kawa rzeczywiście nabrała tutaj mocy.
No i teraz podstawiam kubeczek. Gdzie jest ten kubeczek? On chyba jest tu, tak? Właśnie, dołączony, po prostu ściągany. Podstawiam teraz kubek. No i zaczynam już pompować na całego. Jak widzicie, leci kawa, która wygląda całkiem przyjemnie. Nie ma tutaj żadnych fusów. Tak wygląda kawa z naszego urządzenia, lekko spieniona. Jest to w zasadzie takie, wybaczcie, że paluchami ruszam, ale chcę wam pokazać, że ona jest czarna całkowicie, to jest tylko pianka. No, jest to takie klasyczne, bardzo mocne espresso. Mało wody, dużo kawy, także jeżeli chcemy to sobie bardziej rozcieńczyć, jeżeli lubimy słabszą kawę albo chcemy do tego dodać jeszcze, zrobić taką latę, dodać mleka więcej, no to trzeba się już posłużyć naszym kubkiem. Także mogę sobie spokojnie tę kawę stąd przelać do większego kubka. Jak widzicie, czarna jak smoła prawie. No i teraz do tej kawy w kubku mogę dolać albo więcej wody gorącej, albo dodać mleka. Kawa, jak widzicie, wciąż zachowuje intensywny kolor. No i spokojnie mogę teraz się napić kawy nad tą już nie tak piękną jak kiedyś rzeczką. Także jeżeli zależy wam na dobrej, maksymalnie profesjonalnie zaparzonej kawie w terenie, no to takie rozwiązanie. No, tak naprawdę dla kawoszy, dla tych, którym zależy na idealnym smaku kawy, takie rozwiązanie. Nie jest to tanie urządzenie, możecie zobaczyć w sklepie Milward, link oczywiście pod filmem. Dlatego bardziej pokazuję to jako ciekawostkę. No i też sprawdzam, czy rzeczywiście działa, bo jeżeli macie na to wydać kilka stówek, no to warto byłoby być pewnym, czy to rzeczywiście działa. No działa, ale czy jest wam potrzebne, no to jest już wasza decyzja. Nie wiem, czy wspominałem o tym, że ten ostatni owiany legendami most jest najciężej dostępny, najtrudniej. Wszędzie tutaj zarośla. No i najgorsze jest to, że nawet od dołu nie mam co marzyć, że się do niego dostanę, bo tam są połacie całe krzaczorów, więc szedłem tędy, nasypem kolejowym. Problem polega na tym, że nie jestem w stanie tego mostu zlokalizować, gdzie powinienem zejść z tego nasypu, żeby właśnie wejść pod most. Wydaje mi się, że to jest najbardziej takie prawdopodobne miejsce, bo pamiętam tę obrośniętą jakby drzewami naokoło polankę, łączkę, taką dziką, jak widzicie. Tam jest jakiś teren podmokły pewnie. Tutaj jest ścieżka zwierząt, która umożliwiłaby mi zejście na dół, chociaż nie bardzo. Jest tutaj wszystko naprawdę solidnie porośnięte, dalej pokrzywy, krzaki straszne. Po drugiej stronie wydaje mi się, że będzie łatwiej. Jeżeli rzeczywiście gdzieś tutaj jest most, to powinienem i tak przejść nim na drugą stronę. Po tej stronie mam tutaj zejście takie w miarę, bo jak widzicie, między tymi drzewkami, krzewami jest całkiem dużo przestrzeni, mógłbym łatwo zejść. Lubię te tereny, tu pola są po prostu po horyzont. Nie ma jakiejś drogi w pobliżu. Gdzieś tam daleko za mną jest dopiero wieś. W tej ścianie roślinności nie sposób znaleźć dawnego mostu. Być może jest właśnie tą ścianą porośnięty, może jest gdzieś za tymi krzaczorami. Lubię takie dawne wiejskie rejony, już zapomniane. Zapomniane jabłka między innymi, chyba jeszcze nie do końca dojrzałe. Ale smakują wciąż jak dawniej. Tarnina, dobra oczywiście dopiero po przyrządzeniu, bo jest zbyt kwaśna i cierpka do jedzenia na surowo. Niewiele się pomyliłem, most rzeczywiście jest bardzo mocno zarośnięty. Co prawda nie ścianą roślinności, ale spójrzcie tylko. Spróbujmy się tam przedostać. Dawniej płynęła tędy rzeczka. Jak widać teraz teren jest tylko lekko podmokły, nic już tędy nie przepływa. Wszystko jest zarośnięte po dwóch stronach. A w tym wszystkim ukryty most, o którym nikt już nie pamięta. To właśnie z tym tunelem związana jest pewna legenda, podanie historyczne. Jak zwał, tak zwał.
Ponoć Niemcy, wycofując się z tych rejonów, tędy przebiegał front. Kiedy uciekali, ukryli właśnie pod tym mostem skarb. Tym zapomnianym dzisiaj mostem całkowicie. Niewielu wie, gdzie on się znajduje. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że współcześni mieszkańcy wsi nie mają o nim pojęcia. No sami widzicie, jest on całkowicie ukryty w krzaczorach ze wszystkich stron. No i tajemnicza wnęka. Ta legenda ma w sobie jednak ziarno prawdy. Nigdy tutaj nie zaglądałem, ale wnęka, o której mówią historie, jednak istnieje. Mówi się o tym, że Niemcy, wycofując się stąd, rzeczywiście ukryli tutaj skarb pod tym mostem. Czy jest w tym ziarno prawdy? Czy jest tam skarb? Nie powinniśmy tego sprawdzać. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Ta legenda ma w sobie ziarno prawdy. Tam jest przestrzeń, której nigdy tak naprawdę nie zbadałem, bo chodziłem tutaj tylko jako gówniarz z ojcem. I popatrzcie, co tam jest. Tam jest tylko piach. Ponoć pod tym piachem zakopany jest skarb przez nazistów. No oczywiście jest wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli ta legenda jest prawdziwa, to ten skarb jest odpowiednio zabezpieczony, chociażby w materiały wybuchowe. Także nie radziłbym tutaj nikomu kopać, nikomu nie radziłbym szukać tego skarbu. Faktem jest natomiast, że to miejsce rzeczywiście, jak widzicie, istnieje. Wnęka w moście. Ściana tutaj wywalona, żeby się do tego dostać. Widzimy tutaj resztki cegieł. Ktoś tutaj przebił się do tego piasku, ale najwidoczniej nie próbował go przekopać do końca, szukać dalej tego skarbu. Kolejna próba dla elastycznych spodni, które widzieliście w poprzednim odcinku. Trochę poszurałem nimi o tę ścianę, trochę się tam potarmosiłem, że tak to ujmę. Spodnie są całe, mimo tego, że są z cienkiego materiału. Także można je śmiało polecić. Ja zabieram już moją tutaj pseudo-latarkę telefonową. Gdzie ona jest? Będę musiał włazić od nowa. Wychodzę spod mostu po drugiej jego stronie, no i szukam wejścia na górę, aby stąd jakoś się wydostać. Urządzenie do kawy przetestowane, sprawdzony termos. Co jeszcze? Spodnie ponownie poddane próbie, tak samo plecak z siedziskiem. Jednocześnie testowałem buty, które tak naprawdę testuję już od ponad roku, ale był to ostateczny test, nie wziąłem do nich skarpet, specjalnie je zamoczyłem całkowicie w wodzie. Dały radę. Dały radę, nie powstały otarcia, pęcherze, dlatego mogę śmiało stwierdzić, że te buty są po pierwsze nad wyraz odporne, a po drugie nad wyraz wygodne. Często zdarza się, że buty ocierają, powodują pęcherze nawet wtedy, kiedy mamy dwie warstwy skarpet, dwie skarpety, jedna na drugiej. Tutaj nie muszę mieć nawet skarpet. But jest tak wygodny, dlatego duży plus dla butów marki Condor. Pod filmem oczywiście wszystkie linki, jeżeli interesuje Was specyfikacja sprzętu, który testujemy na tych filmach, możecie się przyjrzeć. No, liczyłem na to, że wreszcie trafi się jakiś bubel. Liczyłem na tą kawiarkę, że coś pójdzie nie tak. No na razie nie mamy bubla, który należy usunąć z oferty sklepu, ale taki jest zamysł. Jeżeli trafi się coś dziadowego totalnie, usuwamy to z oferty sklepu. Po to też testujemy te produkty, nie tylko dlatego, żeby Wam je pokazać, żeby powstał film na YouTube, ale właśnie po to, żeby szmelcu nie sprzedawać. Sprawdzamy wszystko w ciężkim, bardzo ciężkim, jak widzicie, terenie. Jeżeli trafi się prawdziwy bubel, on robi wypad ze sklepu. Jeżeli chcecie, żebym coś konkretnego przetestował w tej serii, dajcie znać w komentarzach. No a tymczasem co? Jeżeli chcecie powrotu odcinków takich stacjonarnych, również dajcie znać w komentarzach, możemy je przeplatać. Odcinki stacjonarne, takie gdzie siedzę i tylko ględzę o sprzęcie, z takimi właśnie przygodowymi. Dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.